Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak zwykle światło u mnie marne, ale chciałabym Wam pokazać dzisiaj kilka rzeczy. I tak sobie postanowiłam, że ten filmik po raz pierwszy od dawna nie będzie taki typowo depresyjny jak te pozostałe, bo w każdym filmiku, który nagrałam do tej pory, to tylko marudziłam, że to mi nie wychodzi, albo mało krzyżyków, albo nie mam czasu. No i tak sobie postanowiłam, że w tym filmiku nie będę narzekać, a wręcz przeciwnie, będę się cieszyć z tego, co udało mi się zrobić mimo wszystko. No i na pierwszy rzut oczywiście poleci poduszka. Wydaje mi się, że ja jej poprzednio nie pokazywałam, ale udało mi się ją skończyć, więc zobaczcie sobie teraz, jak ona wygląda. Tutaj Wam ją rozłożę. I poduszka wygląda tak. Ja jej oczywiście jeszcze nie prałam, co widać. Ona dopiero została skończona. Stwierdziłam, że pokażę Wam ją przed praniem i później po praniu, żebyście mieli jakieś porównanie. Uważam, że wygląda naprawdę super. Ja Wam też mówiłam, że chciałabym co nieco od siebie dodać, ale jednak zrezygnowałam z tego pomysłu i zostawiłam ten wzór taki, jaki był w oryginale. Jeżeli chodzi o mulinki, które były w tym zestawie, no to oczywiście wszystkich zostało i to bardzo, bardzo dużo, więc można sobie je do czegoś wykorzystać. Ja nawet już mam plan, co z nich zrobię, ale jak zrobię, to Wam pokażę. Nie będę mówiła tak naprzód. No i teraz czas na kilka statystyk. Wy zapewne nie za bardzo będziecie widzieć, co ja tutaj mam i co ja Wam tutaj chciałam pokazać, ale oczywiście wszystko Wam tutaj wytłumaczę. Oczywiście w tym filmie będę mówiła w kółko oczywiście. W każdym filmie mówię w kółko inne słowo i później, kiedy montuję, to się zastanawiam, czy ktoś mnie w ogóle jeszcze słucha, jak ja tak w kółko powtarzam jedno i to samo i potem chcę to montować i ciąć w niektórych przypadkach, ale nie zawsze się da, bo potem wygląda to głupio. Ale dobra, wracajmy do tematu. Ja ten hafcik, tą poduszkę zaczęłam 8 lutego i skończyłam ją 5 czerwca. No i jeżeli chodzi o liczbę dni hafciarskich, no to mamy tutaj 25, no i łączną liczbę krzyżyków, tak mniej więcej, bo liczyłam sobie to na piechotkę, mamy 7584, więc dość sporo. Ja Wam mówiłam, że przerywniki liczę sobie tak do 5000, chyba tak Wam mówiłam mniej więcej. No tutaj mamy ponad 7, więc no jest to dość sporo. Tutaj poprzedni przerywnik, który wyszywałam, miał 2812, no i to jest przerywnik. No a to był już chyba taki osobny hafcik, ale mimo wszystko jest tutaj w tym dziale przerywników. Ja sobie tutaj zaznaczyłam też całą resztę statystyk związanych z tym przerywnikiem. I chodzi mi tutaj głównie o tą stronę, bo to jest strona z moimi postępami w skali roku. I tutaj szybko tłumaczę i objaśniam. Jeżeli mamy kolor zaznaczony z kropką, to znaczy, że albo nie wyszywałam, bo jeszcze nie zaczęłam, albo nie wyszywałam, bo już skończyłam. Jeżeli mamy tutaj, tak jak tutaj, wpisane ile zrobiłam, no to znaczy, że coś tam robiłam i coś tam wyszywałam. A jeżeli gdzieś tam w środku, tak jak tutaj jest biało, 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 no to znaczy, że nie wyszywałam, bo nie wyszywałam. I mniej więcej tak sobie to zaznaczam. My jesteśmy teraz tutaj, no i zaznaczyłam sobie, że w tym miesiącu zrobiłam 740, no i dalej już jest zaznaczone, że skończyłam, więc już wyszywać nie będę.
Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o kolosa, no to na kolosie nic nie wyszywałam, bo nie mam go tutaj osobiście, ale w tym miesiącu już zjeżdżam do Polski na kilka dni, więc tutaj już się coś powinno pojawić. Tak samo na dziewczynie Anioł coś się powinno pojawić. Ja sobie tutaj zapisuję, ile jestem w plecy, bo sobie na początku roku robiłam postanowienia. No i na kolosie mam 42 362 krzyżyki do nadrobienia, a na dziewczynie Anioł 6848 krzyżyków. Czy mi się to uda? Raczej nie. Ja sobie to na kolosa obliczyłam, tak żeby koniec był w grudniu. Ale raczej nie uda mi się tego nadrobić, więc końca w grudniu raczej nie będzie. Ale zobaczymy. Jeżeli nie będzie, to trudno. Nic się nie stanie, to nie są jakieś wielkie wyścigi, ale mimo wszystko ja lubię sobie narzucać jakieś tempo, bo kiedy uda mi się coś spełnić, jakieś postanowienie, to wtedy czuję ogromną satysfakcję, więc narzucam sobie tempo, ale jak nie uda mi się go trzymać, no to oczywiście tragedii nie będzie. Korzystając z okazji, chciałabym Wam się pochwalić jeszcze jedną rzeczą, mianowicie kiedy zaczęłam pracę, bo Wam nie mówiłam, zaczęłam tutaj pracować, przepracowałam już cały miesiąc, ale to nie o tym. W pracy poznałam jedną panią, z którą, jak się okazało, łączy nas wspólne hobby. Obie sobie szydełkujemy, ta pani dodatkowo robi na drutach, ja na drutach tak trochę nie bardzo, więc ta pani przyniosła mi prezent dla Nadii. Zobaczcie, jakie dostałam piękne skarpetki, właśnie robione na drutach. Te skarpetki są za duże, są dość sporo za duże, bo Nana ma piętę gdzieś tutaj, ale to nic, to naprawdę nic, bo myślę, że na zimę będą dobre, a jak nie na zimę, to nawet na później. To jest akurat najmniej istotne. Istotne jest to, że skarpetki są po prostu przepiękne. Ja się nie mogę na nie napatrzeć. One są zrobione właśnie ze specjalnej włóczki skarpetkowej. Ja zawsze chciałam spróbować zrobić coś z tej skarpetkowej włóczki, ale jakoś tak mi nigdy nie było po drodze. Dowiedziałam się też, gdzie tutaj w Norwegii u mnie w mieście mogę taką włóczkę kupić, więc myślę, że kiedyś sama sobie zrobię piękne skarpetki, ale jak na razie chciałam Wam się pochwalić, że dostałam piękne skarpetki właśnie robione własnoręcznie przez tą panią. Teraz jak tylko będę widziała te skarpetki, to będę sobie o tej pani przypominała. No i tak sobie pomyślałam właśnie, że chyba czas na rewanż i chyba teraz ja powinnam zrobić coś dla niej. Więc jak tylko coś zrobię, to oczywiście dam Wam znać. Dokładnie tak wygląda już skończona poduszka. Nie miałam jej jak wyprasować, więc jest jak jest. W każdym razie uważam, że wygląda naprawdę bardzo pięknie. Z daleka to już w ogóle. Jeżeli podejdziemy sobie troszeczkę bliżej, no to oczywiście widać, że to Canva 11 i widać tutaj te dość spore krzyżyki, ale myślę, że z daleka wygląda już naprawdę super. Tak wygląda tył poduszki, ona ma tutaj suwak, wszystko jest pięknie przyszyte, więc myślę, że super. Jeżeli miałabym powiedzieć, czy wyszyję to drugi raz, to oczywiście bym to wyszyła. Było tragicznie w niektórych momentach, najgorzej było właśnie tutaj ta górna część, to już jakoś tam przeszło. Myślę, że bym wyszyła drugi raz, bo efekt wyszedł naprawdę bardzo fajny. Chciałam Wam teraz powiedzieć troszkę o jednej rzeczy, za którą wręcz uwielbiam Norwegię, ale to się wiąże też z tym, że są tego również minusy. Słuchajcie, my teraz w tej części Norwegii, w której jestem ja, mamy białe noce, czyli całą noc jest praktycznie widno. Tutaj aktualnie to, co Wam pokazuję, to jest północ. Mamy równiutko północ i jak widzicie jest jasno. Jest troszeczkę jaśniej niż to odzwierciedla kamera. W każdym razie wychodzicie na dwór
i jest widno. Ciemni się na jakieś 3 godziny, natomiast i tak nie jest to taka ciemność jak w Polsce. Nie ma tak, że wychodzicie na dwór i jest po prostu ciemno, że nic nie widać. Tutaj robi się tylko taki półmrok, więc całą noc i cały dzień mamy widno. Norwedzy też mają w swoich oknach żaluzje i to również służy temu, żeby w nocy było ciemno. Bardzo dużo osób właśnie, kiedy zbliża się ta wiosna, lato, kiedy te białe noce występują, bardzo często można zobaczyć w oknach różnego rodzaju koce, zasłony, żeby tylko w nocy była noc. Ja na przykład uwielbiam spać, kiedy jest w nocy widno, w pokoju widno. Teraz jakbym Wam pokazała, no to jest ciemno. Jest właśnie tak, ale tak jak mówię, to ta kamera troszeczkę przyciemnia i w rzeczywistości jest troszeczkę widniej. Teraz właśnie się ciemni powolutku, ale i tak się nie ściemni tak jak powinno. A tego jest również minus, dlatego że w okresie zimowym jest tak, że praktycznie cały dzień i całą noc jest noc. Jest godzina 9, po 9 rano, wychodzicie sobie gdzieś, a tu jest dosłownie noc. I to jest takie mylne. Osoby, które pracują, wychodzą rano, jest ciemno, wracają do domu, jest ciemno, całą noc jest ciemno. To jest minus. W dodatku cały czas pada i pada i pada, jak nie śnieg, to deszcz. No a teraz na wiosnę, na lato jest cały czas widno. Więc ze skrajności w skrajność. Jak to mówią, potrzeba matką wynalazków. Więc tak też było i u mnie w tym przypadku. Bardzo potrzebowałam czasami wyjść z domu gdzieś na chwilkę i nie chciałam zabierać ze sobą torebki, więc uznałam, że zrobię sobie coś a la taką nerkę, czyli taką mini saszetkę zapinaną w pasie. No i tak też zrobiłam tutaj z resztek włóczek. Tak to mniej więcej wygląda. Ona ma tutaj paseczek, jest tutaj zapinana w pasie. Jest naprawdę bardzo wygodna. Jakby się ktoś zastanawiał, jaki jest rozmiar, no to taki mniej więcej takiego dużego portfela. Mieści się tutaj wszystko, naprawdę wszystko, co można potrzebować. Z racji, że jest to z włóczki, no to wiadomo, wszystko się rozciąga i jest naprawdę bardzo praktyczne. Ja uwielbiam tą torebkę i się z nią nie rozstaję. Jeśli chodzi o tą włóczkę tutaj na środku, tą szarą, to jest ta włóczka, z której kiedyś robiłam opaskę na włosy. Jeżeli chcecie ją jeszcze raz zobaczyć, to albo włączcie sobie 2 filmy wcześniej i je obejrzcie, ten filmik dwa filmy wcześniej, albo wejdźcie sobie na Instagrama, bo tam jest zdjęcie tej włóczki, a jeżeli chodzi o włóczkę czarną, to jest właśnie coś takiego. To jest właśnie 100% super wool, super wash wool w zasadzie. Tak to wygląda. Ja ją kupiłam, ona była akurat na przecenie. Chciałam Wam właśnie powiedzieć, więc to jest taka totalna mieszanka składów. Tutaj jest niby wełna, tutaj jest merynos, bawełna, trochę akrylu, wszystko naraz ogólnie, ale bardzo mi się ta torebka podoba i naprawdę wygląda super. Zawiązałam sobie ją już w pasie, no i tutaj włożyłam portfel, więc tak ona wygląda. Ona jest, przez to, że jest zapinana tutaj, tak dość przylega do ciała, no to w zasadzie nie trzeba mieć tutaj żadnego zapinania, bo zarówno jedna, jak i druga strona tutaj ścisło przylega. No i nic tutaj się nie wysypie, może tak. No i mogę sobie tutaj wkładać, wyjmować różne rzeczy, wszystko mi się tutaj mieści i wygląda naprawdę super moim zdaniem. Przede wszystkim jest bardzo praktyczne i też no w zasadzie mogę to schować, czy to pod kurtkę, czy to na przykład pod jakiś sweter i tego w zasadzie nie widać. Ja jestem mega zadowolona.
Przy okazji nagrywania tego filmu doszłam do wniosku, że fajnie by było zrobić taki update dotyczący tego, co się dzieje z moim krosnem. Kiedyś Wam już mówiłam, że mój mąż szykuje dla mnie nowe krosno. No i oczywiście, jak powiedział, tak też zrobił. Zaczął montować wszystko na nowo. W zasadzie to zaczęło się od zbierania potrzebnych materiałów, obmyślania planu, bo nie mieliśmy jako takiego gotowca. Nikt nam nie powiedział, ile mamy mieć deseczek, jakiej długości, jakiej grubości. W zasadzie nie wiedzieliśmy nic, trzeba było uruchomić wyobraźnię, no i zrobić coś z niczego tak naprawdę. I teraz Wam pokażę, jak to krosno teraz wygląda. Ono jeszcze nie jest skończone. Nie wygląda tak, jakbym chciała. Przede wszystkim ta górna i dolna belka, czyli te przedłużenia, nie są takimi, wiecie, one nie są owalne, to nie jest taka rurka, tylko jest to po prostu deska kwadratowa i jeszcze nie wiem, w jaki sposób naciągnę ten materiał, jeszcze nie wiem, jak go będę w stanie przytwierdzić, żeby on się nie rozwijał. To jest kwestia do przemyślenia, po pierwsze. Jeżeli uda nam się zdobyć w sklepie takie deseczki okrągłe, to oczywiście je zamienimy, ale to wymaga oczywiście następnych zakupów. Kolejną kwestią jest to, że potrzebne nam są jakieś dodatkowe śrubki, ponieważ rama jest przytwierdzona, ale ona jest przytwierdzona troszeczkę za słabo i ona się bardzo rusza, ona się bardzo trzęsie, lekko dotknie się ją ręką i ona po prostu opada albo się podnosi, więc nie można swobodnie wyszywać. Trzeba tą ramę lepiej przytwierdzić, tak żeby ona ten zakres ruchu miała jednak mniejszy. Jeżeli chodzi o wszystkie elementy, które się tam znajdują, to oczywiście one się ruszają. Można sobie wszystko robić dokładnie tak, jak na przykład przy krośnie arabeski. Wszystkie rzeczy tam są ruchome, tylko trzeba delikatnie odkręcić śrubki, bo wszystko jest robione na śruby. Trzeba sobie je odkręcić wkrętarką, poprawić jak się chce i przykręcić. Dla mnie to akurat nie jest duży problem, ale jeżeli udałoby nam się zdobyć inne mocowanie, inne śrubki z jakimiś takimi zakrętkami, to myślę, że byłoby to o wiele bardziej wygodne, ale to też jest plan na później. Mój mąż stwierdził, że któreś tam te deseczki również są do wymiany, ale tego jeszcze nie wiem w zasadzie, o co mu chodziło, już nie pamiętam, więc nie będę wchodzić na te tematy. Na tym zdjęciu brakuje jeszcze takich dwóch deseczek, które będą zamocowane tak na krzyż i one będą stabilizowały nogi tego krosna, więc tego również jeszcze brakuje. Mam je w domu, ale nie są one jeszcze wypolerowane i przykręcone, więc tego również brakuje. Krosno w zasadzie jest, ale jeszcze go nie ma, jeszcze nie mogę z niego korzystać. Jak już krosno będzie skończone, przetestowane, to wtedy nagramy dla Was filmik i mniej więcej mój mąż opowie Wam o tym krośnie, powie, co robił i mniej więcej jak robił, więc to będzie filmik, który będziecie mogły pokazać swojemu mężowi. Myślę, że będzie to właśnie tego typu film, tak aby każdy z Was mógł sobie odwzorować to krosno. Miałam w planie pokazać Wam postępy na moich haftach, natomiast szczerze mówiąc to jak zwykle nie ma co pokazywać, ale w tym filmie miałam nie narzekać, więc narzekać nie będę. Pokażę Wam tylko statystyki. Niebieski kolor, tak w ramach przypomnienia, to jest wilk, pomarańczowy to jest skończona poduszka, a brązowy to oczywiście konik. Postępy nie są zbyt duże, więc jako tako tych haftów Wam pokazywać nie będę, bo po prostu niewiele przybyło od poprzedniego momentu, kiedy te hafty Wam pokazywałam. Dlatego też tego robić nie będę. Ale niedługo Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Pod koniec czerwca pojawi się tutaj taki filmik, gdzie będę pokazywała wszystkie swoje hafty. To będzie taki filmik podsumowujący. Pokażę Wam, jak wyglądają projekty, które znajdują się tutaj w Norwegii, czyli właśnie ten mój koń,
i pokażę Wam również wilka, bo później, właśnie pod koniec czerwca, będę jechać do Polski. I w dalszej części filmu pokażę Wam, tak w ramach przypomnienia, jak wygląda moja dziewczyna Anioł i mój kolos, czyli ten czerwony kapturek, tak żebyście mogli zobaczyć w jednym filmiku postępy na wszystkich projektach. No i później przez jakiś czas właśnie będę wyszywała tylko kolosa i tylko dziewczynę Anioł, więc tak jak mówiłam, część filmów będzie z Polski, część filmów będzie z Norwegii. Nie wiem, jak dużo uda mi się nagrać w Polsce, bo zjeżdżam tylko na kilka dni. Mamy taką małą uroczystość rodzinną, na której bardzo chciałabym być, dlatego też muszę zjechać. Myślę, że gdyby nie to, to raczej bym nie zjeżdżała, ale zjadę i wykorzystam to, żeby nagrać Wam coś z Polski. Powiem Wam od razu, że poczyniłam już zakupy. Będę Wam pokazywała, co ja tam kupiłam. No, także powinno być ciekawie, więc to tak w ramach zapowiedzi. Wydaje mi się, że właśnie to będzie następny filmik. O ile nie nagram jakiegoś vloga po drodze. No i to by było na tyle w tym filmiku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym. Także pa!